No cześć, tutaj Kawiak Jones i witam w kolejnym odcinku. Poprzednio mówiłem o tym, że zmieniamy system, żeby zobaczyć trochę inny, natomiast tym nam się podoba tak bardzo i jest nam tak komfortowo, że zostaliśmy jednak w tym na kolejną noc. Wyszliśmy tylko na chwilę na powierzchnię, żeby zrobić jakieś małe zapasy, kupić sobie mandarynki i jakieś inne źródła owoców. Dzisiaj widziałem po raz pierwszy słońce, nawet siedziałem chwilę na słońcu, także witamina D naładowana. Teraz mamy znowu 2-3 godzinki na spacerek. Później przychodzą tutaj do nas jacyś znajomi. Na koniec mamy jeszcze jedną bardzo fajną dziurę, zaraz tutaj obok nas, świeżo rozkopaną, którą będziemy chcieli spenetrować. W każdym razie teraz pakujemy się troszeczkę bardziej na północ. Wcześniej byliśmy bardziej na południu. System ten sam, tak jak mówiłem. Postaram się, żeby nie było znowu w 90% od dupy strony, no ale zobaczymy, na co pozwolą warunki i czas. No to co, pakujemy się. Wszystko mamy spakowane, to zostawiamy tak jak stoi, bo w sumie wracamy tutaj za 2 godzinki. No i co, idziemy eksplorować. Tą dziurę zostawiamy sobie na sam koniec. Daj tutaj kamerę, ja poświecę trochę do środka, żeby tam nie głęboko. To jest od jakiegoś roku, świeżo rozkopane. Nie wiemy do końca jeszcze, gdzie to prowadzi. Nie jest zaznaczone na mapie. To zostawiamy sobie na koniec, jak już tu będą znajomi, jak nie będzie ciśnienia. To, co teraz widzieliście, to jest wyjście, które za każdym razem musimy pokonać, żeby po prostu wyjść z naszej sali do głównego systemu tuneli. Jak sami widzicie, samo wyjście, zwłaszcza po 2 czy 3 piwach, jest coraz trudniejsze, a im więcej tych piw, tym trudniej się wraca z sikania, bo mniej więcej gdzieś tutaj chodzimy za swoje potrzeby. Nie w miejscu, gdzie śpimy oczywiście. W tą stronę jeszcze nie szliśmy, cały czas chodziliśmy na południe. Teraz idziemy trochę na północ. Jaki fajny tunel, w ogóle nie trzeba się schylać, nic z tych rzeczy. Bardzo wygodnie. Jeden z katafili, którzy chodzili tutaj bardzo dużo i bardzo często, zmarł w 2015 roku. I to jest to, co inni katafile zrobili ku jego czci. Bardzo mi się to podoba, nie? On był gamerem i katafilem. I w związku z tym jakaś postać z jego ulubionej gry po prostu została tutaj odzwierciedlona ku jego czci i ku jego pamięci. Bardzo, bardzo szanuję, nie? Naprawdę. Znowu mamy oznaczenie, w tym momencie znajdujemy się 20 metrów pod poziomem ulicy i 7,5 metra nad poziomem rzeki. Fajnie, jak to wszystko jest tutaj po prostu dokładnie. Co mi to przypomina, to to, że na MRU są takie szpilki, które pokazują wysokość, jak oni mierzyli, robili te tunele i tak dalej. I skurczybyki w 1935 roku zrobili tam wysokość w metrach do 4 miejsc po przecinku, nie? Tutaj robią do 1 miejsca po przecinku, co i tak jest już dużą dokładnością. W tą stronę idziemy z kolegą, ale to ja trzymam mapy, bo cały czas się uczę i powiem wam szczerze, że dystans od wejścia do tej komory przeszliśmy już 4 czy 5 razy i już powoli zaczynam się czuć tutaj jak w domu, nie? Już zaczynam poznawać jakieś pęknięcia, graffiti, przy których skręcam i tak dalej i praktycznie raz się pomyliłem, idąc z pamięci od wejścia do naszej sali, a to jest chyba z 25 minut drogi. Znowu nie chcę się tu chwalić i przechwalać, ale idzie mi całkiem nieźle, nie? Dotarliśmy do pierwszego punktu naszej wycieczki. Jak widać, jest to jakaś galeria graffiti. I kolejna miejscowa do nocowania, nie? Tu w miejscu, w którym się właśnie znajdujemy, jest jeden prosty tunel i odchodzące od niego takie boczne jakby małe pomieszczenia. Widać, wszystko jest betonowe, więc jest to raczej nowa konstrukcja. No i historia tej konstrukcji jest taka, że tu niedaleko podczas wojny znajdowały się właśnie wejścia. I to miejsce przygotowane zostało jako schron bombowy, żeby w przypadku, gdyby było jakieś bombardowanie na powierzchni czy coś, to w tych wnękach właśnie można byłoby się schować. No ale wojna się skończyła, wnęki zostały, no i zostały po prostu przez katafili zaadaptowane na kolejną miejscówę. Tutaj mamy stół, mamy ławki, mamy wszystko co potrzeba, 2 dodatkowe nisze, jakby ktoś nie miał gdzie spać czy coś. Także to jest bardzo ciekawe miejsce i fajnie pokazuje, jak to wszystko jest zgrane, że oni tutaj raz, że kable ciągali po tych katakumbach, 2, że ciągają sami siebie. 3, że tutaj sprowadzali ludzi, jak były jakieś naloty bombowe i tak dalej. 4, że zrzucali tutaj zwłoki. No po prostu podziemia pod miastem to jest niesamowicie duża historia, bo to się po prostu cały czas coś z nimi dzieje, no bo one tam cały czas są i z biegiem lat po prostu pojawiają się kolejne pomysły, jak to można byłoby zagospodarować. W każdym razie to był jeden z pierwszych celów naszej wycieczki.
Teraz będziemy szli do pomieszczenia, które się nazywa oranżeria. Mamy teraz chwilę na pytania, także za kamerę właśnie dochodzi pytanie. Dobra, miałeś kiedyś okazję uczestniczyć w akcji ratunkowej? O, to pytanie mi się podoba. To pytanie mi się podoba, dlatego że tak się składa, że miałem, ale nie uczestniczyłem w akcji ratunkowej w jaskini, tylko uczestniczyłem w akcji ratunkowej, znaczy uczestniczyłem, no sam ją przeprowadziłem po prostu, na bunkrach w Międzyrzeczu, gdyż pewna urocza pani stwierdziła, że wykupi sobie wycieczkę ze mną dla swojego męża, który od lat gada o bunkrach, a nigdy jeszcze w nich nie był. No i ja ich oprowadzałem przez 2 dni. Przez 2 dni było wszystko spoko i na godzinę przed wyjściem, jak przed każdą studzienką, ostrzegłem go, że tu jest studzienka, ma uważać, no po czym ją minął i przeszedł. Natomiast odwrócił się, zobaczył coś na dachu i zupełnie o tym zapomniał. O niej zapomniał i wpadł do tej studzienki, a studzienka miała jakieś 3 metry głębokości. Tu w ogóle szła kiedyś linia elektryczna, nie? Studzienka miała 3 metry głębokości, więc no, ten pan się trochę poobijał, pan koło 40. No i jak to się skończyło? Skończyło się to tak, że złamał piszczel, to jest kość, której wcale nie jest łatwo złamać. Nawet gdzieś na grupie udostępniałem złamaną nogę, znaczy zdjęcie rentgenowskie. Skończyło się też tak, że złamał żebro. No i co? I byliśmy 1,5 km od pierwszego możliwego wyjścia, które zostało w ten sam dzień zaspawane, a wchodziliśmy przez muzeum, więc do muzeum mielibyśmy jeszcze, nie wiem, 7 km, jakbyśmy chcieli. I mogłem albo zostawić tą parkę samą pod ziemią i biec do wyjścia, dzwonić po muzeum, żeby pomogli mi go wynieść. Ale ten pan tego nie chciał. Prosił, żebym ja jakoś spróbował, no a że był tylko 10 kg cięższy niż ja, to powiedziałem spoko, dam radę, nie? Wcale tak spoko nie było, bo niosłem go najpierw 1,5 km do pierwszego wyjścia, które było zamknięte, a później niosłem go 2 km do drugiego. Po czym musiałem tego pana na barana, który co 100 metrów potrzebował przerwy na oddech, miał złamane żebro, a leżał na tym żebrze na mnie. Musiał zrobić przerwę na oddychanie, a ja musiałem zrobić przerwę na złapanie oddechu. No bo nawet mimo, że po prostej trasie, no to i tak niosłem go na plecach, tutaj miał swoje nogi, miałem straszne siniaki tutaj na miednicy. No w każdym razie wyniosłem go, wynieśliśmy go 8 pięter do góry, przycisnęliśmy przez jeden mały otwór. Później podjechałem samochodem i on pojechał już sobie do szpitala i tak dalej. Także taka była moja akcja ratunkowa. Ktoś może zapytać, jak to się skończyło w ogóle jak to działa w tej sytuacji. Ten pan, mimo że był ubezpieczony, nie chciał żadnych ubezpieczeń i tak dalej, był po prostu zażenowany, że dał się złapać. No i co, pojechał do szpitala, nastawili mu tamtą nogę, żona go zawiozła. No i tak jak miał być w pracy dzień później, tak był w pracy dopiero 2 miesiące później. Napisał bardzo miły list do muzeum opisujący to wszystko, żebym przypadkiem ja nie miał jakichś problemów, no bo taka była prawda, że to nie była moja wina, to był po prostu głupi przypadek. No i pana wyniosłem, zaprzyjaźniliśmy się, bo jeszcze nigdy nie byłem między nogami faceta jakiegokolwiek na świecie tak długo jak tego faceta, bo chyba nie wiem, ze 3 godziny go wynosiłem, więc cały czas no, leżał facet na mnie. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo, no i jak tylko wyleczy nogę, bo ciągle ma jeszcze rehabilitację do tej pory, mimo że to było w kwietniu, no to po prostu znowu będzie schodził ze mną pod ziemię, nie? Bo po prostu złapał bakcyla. Także uczestniczyłem w jednej akcji ratunkowej, nawet sam ją przeprowadziłem, jeżeli można to tak w ogóle nazwać, ale było hardkorowo, ale na szczęście skończyło się wszystko dobrze. To po wyniesieniu tego faceta też byłem troszeczkę napompowany, więc tego wszystkiego nie czułem, natomiast na następny dzień jak się obudziłem, nie mogłem się praktycznie ruszać i zakwasy miałem wszędzie, na całym ciele i potrzebowałem 2 godzin u fizjoterapeuty pierwszy raz w życiu, żeby mnie kolega naprawił, no bo po prostu innej możliwości nie było, ja nie byłem się w stanie ruszać, chyba pierwszy raz w moim życiu, nie? Doszliśmy do miejsca, do którego chcieliśmy dojść, to są fajne schody, które już widzieliście w poprzednim odcinku, zaraz zobaczymy, dokąd one prowadzą. Idziemy do góry. Szliśmy na górę, jesteśmy teraz pod poziomem chodnika, te światełka, jakbyśmy zgasili światło, one wszystkie przeprowadzały, nawet widać jak kroki się zmieniają, ktoś przechodzi nad nami chyba. W tym pomieszczeniu jest zasięg telefonu, także jest o tyle fajnie, ale jedyny minus tego jest to, że jest 20 parę metrów kręconych schodów, żeby tam dojść. No i wygląda po prostu w ten sposób, że ktoś mnie nazywa chorym pojawem, to ma chyba trochę sporo racji, bo zawodowo, że tak powiem, niestety chodzę po schodach i noszę te paczki, po czym robię sobie urlop od tego i co robię? Chodzę dalej po jakichś schodach, kurde, nie? Albo po jakichś podziemiach i nie mogą się ludzie nadziwić, którzy mnie znają, którzy wiedzą, co robię, że jak mam urlop, to zamiast walnąć się na plaży i nie robić nic, to po prostu wolę robić takie rzeczy. No ale już taką sobie drogę wybrałem i strasznie mi się podoba, im dłużej ją przechodzę, tym bardziej przekonuję się po prostu, że ta droga, którą wybrałem, jest odpowiednia. Co tutaj mamy? Mamy tutaj włas, kiedyś tędy było wyjście, całkiem konkretne. Natomiast włas od drugiej strony, widzieliśmy go od drugiej strony, jak byliśmy na spacerze na powierzchni.
jest zaspawany, także nie ma możliwości, żeby go nawet otworzyć. Co jeszcze chciałem mówić? Temperatura. Fajnie jest też tak, że im wyżej wchodzicie, tym jest po prostu cieplej. I tak naprawdę ostatnie 2 czy 3 metry, jak tu wchodziliśmy do góry, to szliśmy normalnie jak w temperaturze, nie wiem, 2 razy wyższej niż tam na powierzchni, na powierzchni. Tam na samym dole, gdzie normalnie operujemy. I weszliśmy na górę zlani, potem po prostu jak jasny gwint, nie? Także teraz sobie króciutko odpoczywamy. No i zaraz pakujemy się z powrotem na dół i idziemy dalej, nie? Żebym tylko map nie zapomniał. No. Idziemy. No, spokojnie 20 stopni chłodniej niż tam było na górze. Lecimy dalej. Ose, jakie mamy tam jeszcze pytania? Koleku, no ja się przyłączam do tego pytania, już mówiłeś co nieco o klaustrofobii, ale padło pytanie, czy zdarzyło Ci się zabrać na taką wyprawę kogoś, kto miał taki poważny atak klaustrofobii i co w takich momentach robi się? Znaczy, no nie, mimo że na wyprawach ze mną już było, nie wiem, około 500 osób podejrzewam w ciągu ostatnich kilku miesięcy raczej, bym tak powiedział. No to taka sytuacja mi się nie zdarzyła, natomiast mówiąc też na taką wyprawę, jakby sugerujesz o takie miejsce, a takie miejsce już ludzi nie zabieram. Natomiast jeżeli kogoś zabieram, no to jest u mnie z reguły taka gradacja. Czyli najpierw to się jedzie ze mną do Falkenhagen na mniejszą trasę, na bunkry na mniejszą trasę. Tam patrzymy, jak to wszystko wygląda. Jeżeli osoba sama chce i się do tego nadaje, no to wtedy po prostu zaczyna chodzić ze mną dalej. Natomiast na przykład na bunkrach na Międzyrzeczu jest fajny sposób na sprawdzenie, jak się ludzie zachowują. I sprawdzenie, czy w ogóle ktoś ma klaustrofobię. Najpierw się wchodzi na zapadnie i tam są 3 metry w dół i najpierw się wtedy obserwuje każdego. A druga rzecz jest taka, co można robić kawałek dalej, jak już się dojdzie do szybu łączącego z podziemiami, no to się każe każdemu wychylić przez barierkę i zobaczyć w dziurę 30-metrową w dół. Trzeba poświeć tu? O właśnie, a propos zwierząt. A propos zwierząt, nie? Nie chciałbym mieć tego w swoim śpiworze, nie? Aha, no i się sprawdza, jak osoby reagują po prostu na spojrzenie w tak głęboką studnię, w którą mają zaraz wejść. No i jeżeli się pojawią jakieś oznaki, no nie wiem, klaustrofobii, zdenerwowanie, ktoś się spoci albo mu się zakręci w głowie czy coś, no to wtedy czas taką osobą porozmawiać, powiedzieć jej, jaka jest sytuacja i jak to wynika z doświadczenia mojego, że możesz się tam czuć. No i wtedy ta osoba musi zadecydować, czy idzie sama, czy nie. No jeżeli zadecyduje, że, znaczy czy idzie ze mną, czy nie. Jeżeli zadecyduje, że wraca, no to odstawiam na powierzchnię. Na bunkrach to, zwłaszcza w muzeum, to nie jest takie trudne. Natomiast jeżeli zadecyduje, że idzie ze mną dalej, no to ta osoba jest, no, że tak powiem, nacenzurowanym. Cały czas jest przeze mnie obserwowana i tak dalej. No jest to wszystko kontrolowane. Jest też taka rzecz, że jeżeli są jakieś wcześniejsze miejsca, czy coś, Falkenhagen na przykład, w tym bunkrze, no to tam po prostu nie każdy musi wchodzić, nie? Jest tak, że jedną grupę puszczam, a jeżeli ktoś nie chce iść, to z tymi, którzy nie chcą iść, po prostu idę z nimi naokoło po schodach i tak dalej. I to się bardzo dobrze sprawdza. U mnie nie ma czegoś takiego, że ja kogoś zmuszam do tego, żeby on gdzieś wszedł, wcisnął się czy coś takiego. Każdy robi to z własnej nieprzymuszonej woli. I muszę wam powiedzieć, że parę osób, które już ze mną były kilka razy, no to one są same zdziwione tym, jak one same się zmieniły po tym wszystkim. Zwłaszcza dziewczyny, nie? Które w ogóle się nie spodziewały, że one wylądują w takich ciasnych miejscach i że im się to wszystko spodoba. W związku z tym, no nie zdarza się dużo takich sytuacji, że ktoś ma tak klaustrofobię. Jeżeli ktoś wie, że ma klaustrofobię, to po prostu ze mną nie jedzie, a jeżeli nie wie i się przekonuje na miejscu, no to ja to też jakoś tam na początku weryfikuję, nie? Także w ten sposób to wygląda. Teraz idziemy do miejsca, w którym kiedyś było fajne przebicie do dalszego systemu, teraz jest już zablokowane. O, jakaś maszyneria, znowu tych maszyn od kabli jest tutaj cała masa. One są chyba tylko dlatego, że są za ciężkie, żeby je można było wynieść. Bo podejrzewam, że jakby były lżejsze, to już dawno by ich tutaj nie było. W każdym razie idziemy do miejsca, które jest zablokowane. Zostało zamurowane 2 ścianami. Jedna chyba tam 10 cm, znaczy jedna ma kilka centymetrów grubości, jest później przerwa, jest kolejna ściana. No i obie ściany zostały obkopane z lewej albo z prawej strony przez wapienną skałę. Idziemy tam teraz zobaczyć, czy to przejście jest cały czas drożne, czy już nie. No i właśnie chyba do niego doszliśmy. Kolega mówi, że będzie ciasno i już widzę, że jest. Także widzów z klaustrofobią prosi się o przewinięcie do którejś tam minuty, pewnie w filmie nawiążę do której. A widzów bez klaustrofobii zachęcam do oglądania, bo będę to zaraz sprawdzał. Nie mam sticka, zresztą i tak bym się tu z nim nie złamał. No nic, pakujemy się. Pakuję się przynajmniej ja. Na podstawie najnowszych wieści z katafielskiego półświadka mogę wam powiedzieć,
że obecnie nie betonuje się ścian, tylko wypełnia całe odcinki tuneli betonem. Jest to bardzo kosztowna technika, chociażby ze względu na specjalne wymagania względem betonu oraz koszty doprowadzenia go pod ziemię. Wejście, z którego korzystałem w kolejnych odcinkach, zostało niedawno całkowicie wypełnione betonem. To 40 metrów klatki schodowej o wymiarach około 2 na 2 metry. Łącznie prawie 160 metrów sześciennych, czyli zawartość około 17 betoniarek, które musiały jakoś przywieźć i wstrzyknąć ten beton. Jak widać, budżet na zamykanie dostępu jest całkiem spory i mimo protestów paraliżujących aktualnie całą Francję, akcja zamykania podziemi nabiera tempa. Nie wiem, wy widzicie moje nogi, ale słyszycie mój głos? Tak. I trochę mi się noga zaklinowała, bo za mną jest duży kamień, ale już go zaraz usunę. Tak to wygląda. Dwie betonowe ściany. Tu jest przebitka. Rozmiar trochę większy niż kartka A4, więc z rękoma na Supermana do przodu można wejść. I tu jest druga przebitka. Nie wiem, jak to w ogóle zrobić, żeby mnie było widać. Dobra, czołkę mam włączoną, kamerę miałem przed sobą. Dobra, no nam się nie wchodzi, się zrywa mi spodnie, nie? Dobra, pierwsza strata, urwałem latarkę, ale przeszedłem. Pomyliłem się, to nie było przejście do kolejnego systemu, tylko do jakiegoś większego pomieszczenia chyba. Chociaż nie, to jest cały system. Aha. Nad nami znajduje się ulica, słychać bardzo dobrze. Teraz tam pewnie wejdę, ale jeszcze przejdę sobie tu kawałek. Pewnie ktoś tego szuka, nie? Ale tutaj już nie ma zasięgu GPS. To jest dobra miejscowa na kitranie takich rzeczy. Nie będę się pakował do góry, znaczy tam dalej prosto. Tam jest bardzo długi odcinek prosto. Może wejdę tu po drabince kawałek, ale to jest trochę wysoko, ja nawet nie mam jak. No, w sensie, nie mam jak tego nakręcić. Musiałbym iść na jedną rękę, a jak coś pójdzie nie tak, to po prostu spadnę. I nie zaprę się już nawet. Dlatego tą dziurę odpuszczam i będę się teraz przeciskał tam samo z powrotem. Ciekawe tylko, czy nogami, czy głową w dół. Dobra, lekarka się znalazła, koniec z kupionymi rzeczami. Ale naprawdę było tak już bardzo ciasno, bo miałem ręce przed sobą i nie mogłem się nimi odpychać, żeby były przede mną i musiałem jakoś to tam wcisnąć w tą rękę. I dopiero jak już złapałem łokcia do środka i mogłem się złapać ze sobą i się wciągnąć z powrotem do środka, to było ok. Ale tam już było tak, że to już było naprawdę bardzo ciasno, ale to nie było tak, że wpadłem w panikę, że się nie zmieszczę czy coś takiego, aczkolwiek przeszło mi to przez myśl. Nie próbujcie tego w domu, nie? To już było naprawdę bardzo trudne przejście. 10 cm mniej, już bym nie przeszedł. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że tu się trzeba złamać. Ja się teraz wygiąłem w sensie tu były moje nogi i tu była moja głowa, a tu są moje plecy, także to jest bardzo niewygodne. Ale dałem radę i teraz mnie czeka jeszcze wejście tutaj. To spróbuję chyba głową w przód, bo tu się zmieściłem ładnie całkiem. A już mnie trochę bolą plecy od tego wygięcia się na tym boku.
wykopać, żeby było łatwiej i miękko. Jose, podobno masz dla mnie jakieś pytanie, bo widzisz, że się tutaj będę jeszcze męczył 5 minut, zanim tylko przecisnę. No, do pewnego momentu tak, nie? Do tego momentu, w którym już się nie zmieścimy. Bo jak się nie zmieścimy, to nie możemy wejść i wcale nie jest fajnie, że jest ciasno. A jak się zmieścimy i możemy wejść, no to jest fajnie, nie? Bo jest tak ciasno. Muszę chwilę odpocząć, bo się zsapałem w tym wszystkim. Lipa jest trochę, że urwała mi się ta lampka, już będę musiał na nią uważać, żeby jej nie zgubić. A zauważyłem, że na paryskiej, na francuskiej ziemi mam jakąś tendencję do gubienia rzeczy. Dostaliśmy trochę więcej informacji na temat mojego telefonu, bo komunikacja jest trochę ograniczona. On mówi tylko po francusku, tylko po angielsku, więc ktoś od nas musi się rozmawiać z nim, żeby nam to później przetłumaczyć. Znalazł mój telefon Caterpillara pod wodą. Nie mam pojęcia, jakim cudem, zgubiłem go parę minut po wejściu i był gdzieś pod wodą i już tam fakt, już pal licho jaki ze mnie gamon, że ja ten telefon zgubiłem po 5 minutach pierwszy raz w życiu. I to jeszcze po 5 minutach wejścia w miejsce, o którym marzyłem od wielu, wielu lat. Ale najlepsze jest to, jakiego miałem cholernego farta, że mimo tego, że telefon jest pod wodą, to ktoś go znalazł. Jakiego miałem cholernego farta, że jak ktoś, kto go wziął, telefon był cały czas złączony, bo Caterpillar ma to do siebie, że jest wodoodporny, że ktoś go po prostu wziął, wszedł na mojego WhatsAppa, no i się do nas odezwał, nie? I chce ten telefon jeszcze oddać. Jestem strasznie pozytywnie zaskoczony tym, jak to się wyszło, chociaż telefonu jeszcze w ręce nie mam, ale nasz trzeci kolega jest teraz na powierzchni i próbuję go ogarnąć. A propos powierzchni, to zobaczcie, jak daleko to jest w tym momencie od nas, nie? Jeszcze tam poświecę latareczką, żeby sięgnęło, bo ta szeroka lampa nie. O, zobaczcie. Tak głęboko jesteśmy teraz pod ziemią, nie? I tam na powierzchni gdzieś jest nasz trzeci kolega Bartek, który jutro na 13 musi pojechać godzinę samolotem, autobusem w jedną stronę, żeby odebrać mój telefon, a w całej akcji odzyskiwania mojego telefonu brało udział łącznie chyba z 15 osób z kilku różnych krajów. Jestem gamoń straszny, ale jestem też urodzony w złotym czepku, bo naprawdę tyle szczęścia, co ja miałem z tym wszystkim, z tym telefonem. I jeszcze go nie mam w ręce, ale już wiem, że będę miał, bo koleś jest naprawdę bardzo miły. No to naprawdę trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia, żeby tak telefon uzyskać jeszcze w takim miejscu, nie? To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Do świąt obiecuję jeszcze jeden odcinek z Katakumb. Wiem, ja też chciałbym więcej, ale mam trochę mało czasu, bo w kurierce akurat trwa paczko Apokalipsa. Na szczęście to już moje ostatnie święta z paczkami. A jeżeli ktoś jeszcze nie widział wszystkich części tej serii, to zapraszam do ich zobaczenia. A ja tymczasem siadam do pracy nad 10. odcinkiem. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!